zaczynamy nasz spacerek. Jesteśmy w Bakewell i tu mamy taką trasę, którą sobie kiedyś odkryliśmy. Zaraz Wam pokażę, gdzie dojdziemy i czego to jest początek. Dajcie jeszcze chwilkę, tu na razie musimy przejść przez takie farmy. O, już jest znak, także zaraz to Wam pokażę dokładnie, gdzie idziemy. To jest początek, tylko że my idziemy na nogach. Nie idziemy całej tej trasy, od razu Wam powiem. Monster Trail jest tylko dla nas dzisiaj, że tak powiem, takim krótkim kawałkiem. Jesteśmy w Bakewell. Zatrzymaliśmy się tutaj właśnie przy tej ulicy, ponieważ byliśmy już tutaj parę razy i wiemy, że można tutaj sobie na chwilkę stanąć. Można oczywiście stanąć w centrum i sobie wtedy pójść tam do miasteczka. Może też nam się dzisiaj uda, ale na razie idziemy na spacer. Pokażę Wam, gdzie się zaczyna właśnie początek tej pięknej trasy. A można i na rowerach, i na pieszo. Także super. Pod górkę tak. Zobaczcie, cała trasa jest tutaj. Elegancko. Tu jesteśmy na samym początku, czyli jesteśmy w Bakewell. Naszym celem w tej chwili jest dojść do takiej małej stacji, do tej stacji. I wtedy jak dojdziemy do tej stacji, to tu zazwyczaj parkujemy. Tam zobaczycie, pokażę Wam, bo tam jest taki bardzo duży parking. Można stąd fajnie właśnie wyruszyć rowerami. No i później wiadomo, że jak byście się wybierali, no to mamy taką dosyć długą tą trasę. Naszym ostatnim celem, gdzie zawsze dojeżdżaliśmy, gdzieś było tutaj. Także ja nie ukrywam, że plan był taki, że dzisiaj przejedziemy całą tą trasę rowerami, ale niestety młody człowiek, skacząc sobie ostatnio w tygodniu na górkach, urwał łańcuch. Więc wyszło na to, że nie zdążyliśmy naprawić mu roweru. Stąd też nasza piesza wycieczka. Słuchajcie, idziemy, zobaczymy, jak to wszystko się nam tutaj uda. Trasa jest malownicza. Tutaj jeszcze taką małą ciekawostkę Wam powiem. A zresztą ja zawsze zdradzam dużo fajnych ciekawostek. Tą drogą, tutaj pod tym pięknym wiaduktem, można jechać do Matlock. Bo my jesteśmy w okolicach, jakby ktoś nie wiedział, to jest Matlock, Buxton, Chatsworth, to właśnie tutaj te wszystkie okolice Bakewell. Także zobaczcie, no jest cudnie. Muszę sobie wstryknąć zdjęcie, bo jest tak malowniczo. Mamy taki symboliczny znak, koniec właśnie tej trasy. Także już dalej tutaj nigdzie nie pojedziecie, ani nie pójdziecie, bo się po prostu kończy. Słuchajcie, idziemy, moi oczywiście już do przodu wyrwali. My idziemy sobie tą trasą. Do pierwszej naszej stacji mamy 3 km. No więc to jest taki malutki challenge. Ale tak jak widzicie, trasa nie jest jakaś bardzo trudna, więc spokojnie sobie dojdziemy. Tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać, o dokładnie, jesteśmy tutaj i tak jak widzicie, Bakewell Station miniemy najpierw, później dojdziemy do tego parkingu tutaj. To jest takie dosyć duże miejsce, tam jest kawiarnia, właśnie wypożyczalnia rowerów. No i już tam dalej oczywiście nie pójdziemy dzisiaj, bo to będzie za dużo. Chcemy wrócić jeszcze do Bakewell. Później możemy sobie dalej jechać i na samym końcu łącznie, tak jak tu macie napisane, cała ta trasa to jest 8,5 mili, ponad 13 km. Super miejsce, gorąco Wam polecam, bo tak jak widzicie, my tutaj tą trasą, słuchajcie, już kilkakrotnie jeździliśmy. Nie wiem dlaczego, tylko jeszcze do tej pory nie dałam żadnych naszych filmików z właśnie przepraw, jeśli chodzi o te tunele, bo to jest po prostu niesamowite przeżycie. Nawet wybraliśmy się 1 stycznia, bodajże 2 lata temu, po prostu tylko na spacer, ale właśnie parkując przy tym miejscu, do którego teraz dojdziemy. Także zobaczymy się za chwilę. Jak będzie coś po drodze ciekawego, to oczywiście Wam pokażę. Na razie dojdźmy do tego pierwszego miejsca. Ja oczywiście zapisuję całą trasę, podam Wam wszystkie informacje, te, które uważam, że są najważniejsze. Także zostańcie z nami. Ta trasa jest naprawdę cudna. My jak tutaj pierwszy raz trafiliśmy, to ja zachwycić się nie mogłam. Po pierwsze jest płaska, więc spokojnie weźmiecie wózki, weźmiecie jakieś odpychacze dla dzieciaków, rowerki, no to wiadomo. A teraz Wam zdradzę mój kolejny sekret, ponieważ dużo osób boi się wybierać na spacery do lasu, gdzieś na jakieś łąki, pola, no bo boi się kleszczy. Kleszcze w Anglii też są. I ten, kto ma pieska, to może to potwierdzić. Słuchajcie, naszym niezawodnym środkiem jest to. To jest zwykły taki atomizer. W środku mam wlaną wodę.
i w środku mam wlany kilka po prostu kropli olejku, oregano i tym spsikuje nas. Nie uczula, nie zostawia jakichś tam tłustych śladów. Jest zapach oregano, owszem, no ale słuchajcie, to musi być skuteczne. Gorąco Wam polecam kupić sobie oregano. Normalny, fajny olejek, organiczny oregano dostaniecie na Amazonie. Ja głównie kupuję olejki organiczne na Amazonie. Naprawdę przetestowałam. Naprawdę jest super. Super sprawdzone i co jest najważniejsze, ja tym również spsikuję psa. Dzisiaj nie ma z nami naszej lady, ponieważ jest trochę gorąco. Tutaj mamy jeszcze kilka rzeczy przy okazji do załatwienia, więc powiem Wam szczerze, no piesek się zawsze męczy i też nam zależało, żeby się przejść, a zobaczcie, tutaj trochę ludzi jest, więc dla niej to nie byłaby, że jakaś ekstra atrakcja, że ona by musiała iść cały czas na smyczy. Także tam, gdzie pieska nie musimy zabierać, to po prostu rano z nią idziemy na spacer dłuższy i ona sobie w domu spokojnie, w kuchni, gdzie jest najchłodniej, odpoczywa i czeka na nas. Pokażę, co moja torebka, z którą przechodziłam w Atenach, skrywa. Oczywiście poza olejkiem mam jeszcze wazelinę, mam jeszcze Fenistil, który uważam, że w przypadku, jak się spaceruje z dziećmi, trzeba koniecznie mieć, zwłaszcza, że jeżeli jakaś osa czy pszczoła ukąsi, to jest must have. Tu mam również jeszcze olejek z kadzidłowca. On też również odstrasza wszelkie owady. No i oczywiście chusteczki do nosa. I tutaj plasterek, który mi wypadł, więc będę musiała papierek podnieść. Nie śmiecimy, sprzątamy po sobie. Zresztą jak widzieliście mój odcinek o ziołach, dajcie znać, czy Wam się w ogóle podobał taki odcinek. Dzisiaj tutaj raczej wątpię, żebym jakiekolwiek zioła zebrała. Nawet nie mam ze sobą swojego koszyka. Ale już ten mój odcinek o ziołach jest. Te pierwsze 5 ziółek takich podstawowych, które możemy spotkać wszędzie. Nawet tutaj jak idziemy, to już też oczywiście po drodze je mijam. Tutaj mamy, tak jak widzicie. Także dajcie znać, co myślicie. Czy taki odcinek Wam się spodobał? Czy chcielibyście więcej? Ja nie ukrywam, że są miłośnicy, którzy na pewno lubią takie rzeczy. Także może dla nich będę taką serię tworzyć, a tak jak mówiłam, jak ktoś nie będzie miał ochoty, to po prostu będzie oglądał sobie nasze podróże takie bardziej aktywne. Okej, ja idę tutaj, zobaczcie, jesteśmy przy pierwszej stacji. No nie można tam tak blisko podejść, bo jest zasłonięte, ale pierwsza stacja to jest Bakewell. I tak naprawdę tutaj mieliśmy 2,3 km. A i tutaj też jest parking. Zobaczcie. I tutaj można też sobie skrócić. I tu możecie zaparkować. Też Wam oznaczę to miejsce. To wtedy będziecie mieli troszeczkę bliżej, no ale no jak to jest pięknie. Ale coś za coś. Także jesteśmy przy Bakewell Station. Zobaczcie, cały dzień 6,60. Można zapłacić Ring Go. No, także fajnie. No, ale my idziemy dalej, bo my mamy plan dojść do tej kolejnej stacji. Zobaczcie, jak fajnie to jest zrobione, bo można tutaj spokojnie sobie usiąść. Już mijamy po raz kolejny takie ławki piknikowe. Także jakbyście się wybierali, to spokojnie sobie możecie też przygotować jakiś piknik. My tak naprawdę dzisiaj mamy samą wodę. Nawet jakiś tam super przekąsek nie mamy, bo wyjechaliśmy po śniadaniu. Tutaj jest niedaleko od nas, niecałe 40 minut. Także spoko. Ale za chwilkę dojdziemy właśnie do tej kolejnej stacji. I ta stacja to jest, od razu Wam powiem, taka jedna z większych, jeśli chodzi o to miejsce, ponieważ tam jest i dosyć duży parking, a nawet jak nie ma miejsca, to po drugiej stronie na polu jest udostępnione, żeby parkować. No i oczywiście tutaj można wypożyczyć rowery. Jest nawet taka ładna restauracja. Zresztą zostańcie z nami, to Wam zaraz wszystko dokładnie pokażę. A już jesteśmy, słuchajcie. Tu mamy właśnie pierwszy car park. Hassop Station, tak się nazywa. Mogę Wam tutaj pokazać, a my sobie pójdziemy tam dalej. To jest taki naprawdę dosyć duży. Którędy chcecie iść? Tędy czy tamtędy? A, tędy. Tutaj zazwyczaj parkujemy, bo stąd naprawdę fajnie jest wyruszyć. Tutaj macie zresztą możliwość, mówię, wypożyczenia rowerów, także to jest też duży plus. No i cały ten budynek, słuchajcie, to jest naprawdę i kawiarnia, i restauracja. Także to jest takie centrum, że tak powiem, wszystkiego, co sobie człowiek wymyśli. Zresztą jest czynne
cały czas. I jak tutaj na tym parkingu nie ma miejsca, to tam po drugiej stronie tak samo można sobie śmiało zaparkować. Oni udostępniają to miejsce. Ja Wam tutaj pokażę. Zobaczcie, ile rowerów do wypożyczenia. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, jakie są ceny. O, nawet patrzcie, taki można przyłączyć. Junior, coś dla Ciebie, żebyś nie musiał naprawiać łańcuchów. Właśnie. Mówią, zepsuł ten łańcuch swój, jesteśmy teraz bez rowerów. Ale idę Wam pokażę dokładnie, jakie są ceny wypożyczenia tych rowerów. Tu fajnie, zobaczcie miejsce. A tutaj Wam pokażę całą stację. Czyli tak, na 2 godziny macie 18 funtów adults, 4 godziny 22. No i ja bym tak rekomendowała, że jakbyście brali rowery, wypożyczali, to na pewno na 4 godziny, bo jakbyście chcieli to wszystko przejechać, tak jak tutaj Wam pokazuję na mapie, to trochę trzeba, zwłaszcza, że te tunele są już za chwilkę tak naprawdę. My do nich dzisiaj nie dojdziemy, ten wiadukt. Słuchajcie, wszędzie tam się po prostu na chwilę, prawda, zatrzymujemy i można fajnie się chwilę zrelaksować. Tunele są niesamowite. Jak znajdę jakieś filmiki z tych tuneli, jeśli nie wykasowałam po prostu wszystkie moje wcześniejsze filmy, znikły z powodu zmiany telefonu i ich nie odzyskałam. Więc nie wiem, czy coś mi się tam jeszcze w pamięci zachowało. Także miejsce jest super fajne, można wypożyczyć. Teraz idziemy na jakieś małe co nieco, bo obiecaliśmy dzieciom lody. Wejdę do środka, oczywiście jak zwykle jakieś fajne rzeczy można kupić. Patrzcie, Peak District, ale fajne. Kartki pocztowe, ale drewniane, słuchajcie, 4,50, ale po prostu super. Ale mi się podoba. Świetny pomysł. Świetny pomysł. Jeśli chodzi o taką kartkę. Ciekawe, ile znaczek będzie kosztował. Fantastyczne. No, także trochę tutaj jest rzeczy. Widzicie? Chesterfield. Tutaj byliśmy, Bakewell, jesteśmy teraz, Matlock. Trochę tutaj rzeczy jest. No, idziemy zobaczyć, co pysznego mają. Słuchajcie, bardzo ładne jest to miejsce. Ale tak trochę chaotycznie tutaj, jeśli chodzi o zamawianie, więc tak trzeba się szybko zdecydować, bo Pani ciśnie, żeby jak najwięcej klientów obsłużyć. No ale może przez to, że my też jesteśmy niezdecydowani. Tutaj jeszcze mamy coś innego. Jakąś kawkę sobie wzięliśmy. Fajnie to jest posiedzieć, słuchajcie. Na pewno jest bardzo ładnie. Ja Wam tutaj pokażę jeszcze na zewnątrz. Też jest kawa mrożona, też można było sobie wziąć. Tu Wam pokażę fajnie. Bo tam właśnie w prawo dalej można iść w stronę kolejnych właśnie tych stacji. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, my sobie przyszliśmy z tej strony. To jest, mówię, dosyć duże to miejsce. Ta stacja tutaj jest naprawdę dosyć duża. Teraz akurat tak zawiało. Także my jesteśmy tutaj w tej chwili. Dokładnie z tego miejsca, którego ruszyliśmy, czyli z tego samego końca 47 minut, ale my mamy naprawdę dosyć duże tempo, 4 km. Także fajny czas. Tutaj jeszcze kawałek dalej. Tu się zaczynają te wszystkie tunele, tak jak właśnie tutaj ludzie jadą. No ale mówię, my już do tych tuneli dzisiaj na pewno nie dojdziemy, bo po prostu nie mając rowerów, no to trochę czasu potrzeba. A też już jest godzina prawie, słuchajcie, 15. Więc fajnie się wybrać na ten spacer na spokojnie. Czytajcie sobie te wszystkie informacje tutaj, bo no to jest dużo interesujących rzeczy, słuchajcie, tu się dużo rzeczy ciekawych działo. Tutaj jak jeździły pociągi, to naprawdę to było takie centrum życia, można powiedzieć. Poza tym jak pójdziecie tutaj kawałeczek dalej i tutaj już będziecie dochodzić do kolejnego tunelu, zobaczycie przepiękne te domy. Te domy są naprawdę cudne. Tak fajnie widać w tle, można sobie chwilę usiąść i porozkoszować się widokami. Także ja myślę, że to będzie taka część pierwsza i po prostu kiedyś jak tu wrócimy, a na pewno wrócimy wkrótce, jak tylko naprawimy rower w sumie, to wtedy może już uderzymy sobie tą trasą właśnie rowerami. Ice latte, bo niestety nie mieli maczy. Masz jakiś dobry sok, tak? Jeszcze? Tak, ale już prawie go nie ma. Zobaczcie, tu jest jeszcze pizza, tu są jeszcze jakieś inne deserki, my sobie gdzieś tutaj usiądziemy na zewnątrz. Chcieli sobie wziąć pizzę, ale na pizzę trzeba czekać pół godziny. Tu słuchajcie, jeszcze mi się już przypomniała jedna rzecz. Jakbyście się wybierali rowerami, to pamiętajcie, żeby się zaopatrzyć w lampki na rower. Dlatego, że w tych tunelach jest ciemno
I nieraz tak było, że po prostu rowerzyści się ze sobą zderzali, delikatnie mówiąc, bo po prostu jest za ciemno i nie zawsze po prostu można zauważyć drugą osobę i niektórzy bardzo szybko tam jeżdżą, co jest też dla mnie bardzo takie dziwne, bo jadą maluchy na swoich odpychaczach albo w ogóle ludzie z wózkami, a tam zasuwają. My w każdym razie ruszamy z powrotem. 4 mile mieliśmy do tego miejsca, jak zostawiliśmy samochód w Bakewell, więc teraz też musimy pokonać tą trasę z powrotem, także taki niezły spacerek. I może jeszcze uda nam się, nie może, ale na pewno uda nam się jeszcze zahaczyć o Bakewell. Taki jest plan. Dlatego mówię, nie chciałam tutaj całego dzisiaj tej trasy przejść, bo to by było za długo bez rowerów, a fajnie można jeszcze to miasteczko przy okazji zwiedzić. Także co nieco Wam pokażę, jeśli chodzi o samo miasteczko Bakewell. Także do zobaczenia już tam gdzieś za chwilę. Weszliśmy już sobie tutaj do centrum. Tu Wam chcę pokazać, bo zazwyczaj parkujemy właśnie na terenie tej giełdy. To jest giełda nie samochodowa, tylko taka warzywna. Tutaj się odbywa co jakiś czas po prostu market taki, w którym lokalni rolnicy mogą sprzedawać swoje plony i zobaczcie, jakie to jest dużo miejsca. Jest naprawdę teren bardzo duży, spokojnie można zaparkować. Tutaj musimy się przeparkować, bo stanęliśmy w takim miejscu, gdzie jest 2 godziny za darmo. Tak zupełnie przez przypadek mogliśmy od razu tutaj wjechać, ale jakoś tak zaparkowaliśmy właśnie po drugiej stronie ulicy, nie namierzając tego parkingu. No i teraz słuchajcie, idziemy już w stronę miasteczka. A miasteczko Bakewell jest naprawdę bardzo, bardzo urokliwe. Ja sobie przejdę tutaj tą ścieżką, bo wtedy pójdziemy sobie wzdłuż rzeki. Także jak jeszcze nie byliście w Bakewell, dobre sklepiki, pyszne, takie małe co nieco. No i oczywiście Bakewell pudding, ale my nie przepadamy za tym. Ale Wam pokażę, jak to wygląda oczywiście, tak żebyście mogli zobaczyć. Także zaraz idziemy. Do jest taka kawiarenka, jest naprawdę bardzo duży teren. Spokojnie możecie sobie tutaj zatrzymać i przejść, jeżeli chcecie tylko iść do miasteczka. Bardzo prosta nawigacja, kierujecie się naprawdę drogowskazami, które fantastycznie pokażą Wam, którędy i jak dojść. Tutaj idziemy w tej chwili taką ścieżką, która nas doprowadzi do tego słynnego mostu. Zaraz Wam go pokażę, bo to jest takie kultowe miejsce w Bakewell. Tu zobaczcie, mamy całe, chodź na chwilę, tu mamy całe miasteczko pokazane, gdzie jesteśmy. Także miasteczko jest takie dosyć spore, ale tak fajnie się po prostu tam zgubić, pochodzić troszkę. Tutaj jest ten 5-łukowy most i on jest taki słynny, dlatego że on pochodzi aż z XIII wieku, także słuchajcie, jest to naprawdę taki zabytek, jeśli chodzi o tutaj o Anglię. A mamy, patrzcie, macie Chatsworth na górze, mapy, które można sobie pobrać nawet w języku polskim. Można kupić, tak. Także my idziemy teraz na ten mostek, na którym kiedyś, jak byliśmy za pierwszym razem, wisiało bardzo dużo kłódek. W tej chwili widzę, że kłódek nie ma. Nie ma kłódek, ale jest za to pięknie. Ślicznie. A most ten 5-łukowy, zobaczcie, on jest tam przed nami. Dużo kamieni, tak. Dużo kaczek. Tutaj można sobie tym deptakiem wzdłuż tej rzeki oczywiście przejść, także to jest tak samo super. Zobaczcie, to jest z jednej strony, z drugiej strony i tak naprawdę wzdłuż tego miasteczka można sobie pospacerować. Samo centrum jest tak na wprost i my sobie tam przejdziemy na chwilkę, ale na razie musimy zaczekać na resztę, bo oni przyparkowują auto, także możecie chwilę z nami podziwiać to miejsce. Fajnie, bo to jest taka chwila, słuchajcie, gdzie można sobie tutaj odpocząć, posiedzieć w cieniu. Dzisiaj jakoś wyjątkowo nie ma dużo ludzi. Tam po drugiej stronie jest parking, taki też dosyć duży. No i tutaj już mamy ten 5-łukowy most. Tak jak widzicie, on jest najstarszy w całej Anglii. Tak jak mówiłam, z XIII wieku. Także naprawdę kultowy. Fajnie to wygląda.
tak żeby tutaj chwilę sobie posiedzieć. My zaczekamy na resztę naszej drużyny. Bardzo tu jest ciekawie, naprawdę. Bardzo ładnie. Także gorąco Wam polecamy, jeżeli jeszcze nie byliście, to naprawdę fajnie. I tutaj możemy sobie wejść, od razu mamy River Garden. Też możemy sobie chwilkę pospacerować, zobaczyć. Od razu Was tutaj zaproszę. Pewnie nie jest taki duży, ale mówię, mamy jeszcze chwilkę, zanim oni przyjdą. Także też fajne miejsce, zobaczcie, żeby sobie usiąść, poczytać książkę, czy po prostu chwilę odpocząć. Pięknie, dużo kwiatów. Zobaczcie, już w ogóle piwonie kwitną. Och, u mnie w ogrodzie jeszcze piwoni nie ma. A czy jeszcze nie zakwitły, są pąki. Ale to już piękne. Kurczę, uwielbiam piwonie. To jest taki kwiat, który, słuchajcie, kojarzy mi się z moją babcią. Zawsze na wsi te piwonie u babci w ogrodzie były. To jakie fajne przejście. I ja też sobie tutaj w Anglii pozwoliłam kupić po prostu kilka sadzonek piwoni, z czego jestem bardzo zadowolona, bo one z roku na rok po prostu rosną coraz większe. Co tu mamy? Kamień i woda. Wodny kamień. Usiedliśmy chwilkę tutaj przy wodzie. Bardzo blisko mamy, jak mam brudne nogi od tego spaceru. Ale tu malutkie kaczuszki przypłynęły do nas. Popłynęły sobie teraz tam. Może jeszcze wrócą, co? Jak myślisz? Tam też kolejne przypływają. Bardzo ładnie tu jest. Gorąco Wam polecam. Naprawdę przyjechać tutaj tak... oczywiście w miasteczku jak pójdziemy, to pewnie jest bardzo dużo ludzi, ale tutaj można znaleźć chwilę spokoju i można sobie odpocząć w cieniu. Znaleźliśmy jakieś przejście. Idziemy do centrum, bo gdzieś tutaj już reszta poszła, a my oczywiście zostaliśmy nad wodą. Słuchajcie, tu jest naprawdę dużo fajnych kawiarenek, dużo fajnych takich sklepów takich kraftowych, takich, wiecie, z robótkami takimi własnymi, więc to jest fajne. Tu jest kolejny duży parking w centrum. Tu mamy kopa. Mamy taką główną uliczkę, gdzie właśnie są sklepiki, są różne pyszne tradycyjne ryby, słuchajcie. Tu mamy fudge, to jest bardzo dobre, moje dzieciaki bardzo lubią. Myśmy chyba tu brali pizzę, nie? Ja nie pamiętam, tak mi się też wydaje. Tak, bo mówię, tam nie udało nam się zjeść tej pizzy, chociaż ja pizzy i tak nie zjem, ale oni na pewno chcą. Słuchajcie, tu się przejdziemy, tu jest w tym domku przede mną, w takim pięknym domku. Właśnie sprzedają Bakewell Tart. Wszystkie takie pyszności, z którego słynie to miasto. Tutaj po drugiej stronie mamy Pastry, także też jest pyszne. To od razu Wam polecam, bo naprawdę jest super. Ale widzicie, to jest Large Bakewell Pudding, 6,99, small. Słyszycie, co córka mówi, że to jest niedobre. No jej to akurat nie przypadło do gustu, ale tutaj są opcje również bez glutenu, także jak ktoś ma ochotę, to tutaj w tym sklepiku, właśnie w tej piekarni 1889, zobaczcie, tutaj się właśnie to wszystko znajduje. Może uda mi się wejść do środka, czekajcie. Jest naprawdę ładnie. Smart Bakewell Tart. O, ile tutaj jest pyszności. No dobrze, tyle byłoby na temat słodkości. Mówię, no jak ktoś musi lubić, to jest bardzo słodkie, jest bardzo specyficzny ten pudding, więc to naprawdę musicie mieć olbrzymiego smaka na słodkości. Tutaj pójdziemy sobie w prawo albo w lewo,
Jeszcze nie wiem, gdzie oni poszli, także muszę ich namierzyć. Peak District National Park Visitor Center i też Wam polecam gorąco wejść, ale chcę Wam pokazać coś innego. Tutaj na tyłach tego parkingu jest takie przejście tajemne. I teraz właśnie tym przejściem się przejdziemy. Square to jest takie przejście tutaj. Już Wam pokazuję, bo tu są takie sklepiki właśnie craftowe. Zobaczcie, dużo fajnych rzeczy. I tak naprawdę można tutaj sobie usiąść, wypić, zjeść co nieco. Tu jest charity shop, jak kogoś interesuje. A teraz jeszcze się przejdziemy tak wzdłuż, pokażę Wam, bo tak naprawdę za tym mostkiem, gdzie zawsze wisiały właśnie kłódki, tutaj przede mną, co jest nigdy dalej niż... Tutaj takie malutkie kaczuszki. Tak. Może gdzieś tutaj jeszcze będą, zaraz zobaczymy. Szukamy ryby, bo tutaj była taka duża ryba. Widziałyśmy przed chwilą, a gdzieś tam umknęło. Tak faktycznie, mąż mi tutaj przypomniał, że ostatnio jak byliśmy, to była taka duża kartka z informacją taką, żeby już nie wieszać tych kłódek, bo ten most po prostu był przeciążony i oni go tutaj zmienili, zabronili wieszać te kłódki. To tak jak w Paryżu, wiecie, wiesza się kłódki. Ciekawa jestem, czy nasza kłódka tam dalej wisi. Jest ryba? A tu już tak bardziej się zrobiło. O, jest taka duża. Patrz. To nie była ta. Jeszcze tam kawałeczek, słuchajcie, sobie przejdziemy dalej. Są kręconesy. No oczywiście przecież nie możemy ominąć kręconesów. Idziemy na kręconesa. Dzieciaki zjadły sobie pizzę, bo tam nie udało się, tutaj się udało, ale od razu Wam powiem, że taka rewelacyjna nie była, a jakoś tak pamiętali, że właśnie dobrą pizzę jedli. No nic. Najważniejsze, że są happy. Lodzik jest i powiem Wam, że jest mega pyszny. Jest tak kremowy, że aż Pani powiedziałam, że naprawdę super. Jeszcze bardziej kremowy niż na ostatnim spacerze, tam gdzie zioła zbieraliśmy. Idziemy się teraz przejść tam wzdłuż. Zobaczymy, co pięknego jest. Mapka całego ogrodu. Różne atrakcje, które tutaj można sobie zapewnić. Fajnie, zobaczcie, ile tu jest terenu zielonego, żeby sobie pograć, pobawić się. Ogólnie to miasteczko jest, powiem Wam, takie bardzo, bardzo sympatyczne. Także myślę, że i szczerze Wam powiem, o każdej porze roku tutaj jest fajnie się tutaj fajnie jest pospacerować. My byliśmy kiedyś zimą z rodzicami. No i też jest fajnie, bo wszystkie te sklepiki, kawiarenki, tak jak w Matlock zresztą, są otwarte, więc można skorzystać. No a teraz jak jest tak ciepło, to tym bardziej. Dobra, słuchajcie, zakończamy naszą przygodę w Bakewell. Naszym spacer się kończy. Przeszliśmy dosyć sporo, bo w sumie łącznie przeszliśmy prawie 12 km, także nie jest źle. Pięknie tutaj wygląda. I to myślę, że będzie taka część pierwsza, ja sobie tak to zatytułuję, a po prostu druga część to będzie już nasza wyprawa na rowery. Jak tylko tutaj uda nam się, tak, to jest ich gniazdo, tak? Jak tylko uda nam się tutaj wrócić wkrótce, to w tym momencie pokażemy Wam, jak fajnie wygląda przejazd przez te tunele, bo tunelami fajnie się jedzie, prawda? Tunele są naprawdę super, także zostawcie nam lajka, zostawcie komentarz, jeżeli macie ochotę. Tak, jeszcze na koniec Wam pokażę malutkie kaczuszki, także tym bardziej lajkujcie nasz film. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania albo sugestie, albo chcielibyście o coś zapytać, no to serdecznie zapraszam. Oczywiście również zapraszam Was na nasz Instagram. Zawsze coś tam ciekawego też daję, zawsze można też szybciej się o coś zapytać niż przez YouTube. No i oczywiście zapraszam Was na nasze kolejne odcinki. Nie wiemy jeszcze, gdzie ruszymy, ale pogoda jest piękna w Anglii, więc zachęca do podróżowania i do aktywności. Do zobaczenia i życzę Wam wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Pozdrawiam, pa!